teraz będziemy robić sukienkę i będziemy robić słupki. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i do każdego półsłupka nabijanego wbijam się i będę robiła po jednym słupku. Czyli w sumie zrobię 24 słupki. Bo po jednej stronie było 12 i po drugiej też 12. Tak robimy całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz będę robiła słupki, które będą oddzielone już oczkiem łańcuszka, żeby nam się ta sukienka ładnie rozszerzała. Robię 3 oczka łańcuszka za słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Wbijam się do następnego słupka, robię słupek, oczko łańcuszka i słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i słupek, oczko łańcuszka i słupek. I tak będę miała 24 słupki, które będą oddzielone oczkiem łańcuszka. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I teraz przechodzę na to pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe i tutaj na tym oczku łańcuszka robię 2 słupki. 3 oczka łańcuszka za pierwszy i słupek. Robię 2 oczka łańcuszka, omijam 2 słupki i wbijam się za trzecim. Na tym oczku łańcuszka, który był poprzeczką, robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i znów omijam 2 słupki i robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, omijam 2 słupki i na tej poprzeczce, która składała się z jednego oczka, robię 2 słupki. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Przechodzę oczkami ścisłymi na ten łańcuszek i robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, robię drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki na tej poprzeczce. Teraz będziemy robić taki motyw. Nabieram nitkę od razu na szydełko, przechodzę na drugą poprzeczkę, robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i na tej samej poprzeczce jeszcze robię 2 słupki. Nabieram nitkę na szydełko, przechodzę na następną poprzeczkę, robię 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I znów przechodzę na następną poprzeczkę, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I tak robimy całe okrążenie tej sukienki.
I zamykam okrążenie, wbijam się trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I widać, że nam się ta sukienka ładnie rozszerza. Przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek i znów robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz 2 słupki w tym samym miejscu. To okrążenie niczym się nie będzie różniło od poprzedniego. Znów przechodzę na ten łańcuszek, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Znów na ten łańcuszek przechodzę, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. I tak będzie wyglądało to okrążenie sukienki. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko, robię oczko ścisłe. Tak teraz wygląda nasza sukienka. Teraz będzie zmiana. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. W każdym słupku tutaj będę robiła po jednym słupku. Na drugim słupku robię słupek. Tutaj mamy teraz 2 oczka łańcuszka. Robię tutaj 2 słupki. Następnie znów mamy słupki. Na każdym słupku robię po jednym słupku. I 2. Tutaj mamy teraz to przejście między tymi motywami i też robię jeden słupek. Na kolejnych 2 słupkach po jednym słupku. Na łańcuszku 2 słupki. 1 i 2. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupek. Na przejściu między motywami też słupek. I tak teraz będzie wyglądało całe okrążenie. W następnym okrążeniu będę robiła łuki, które będą się składały z 5 oczek łańcuszka. Omijam 3 słupki i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Omijam 3 słupki, wbijam się, robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Znów 3 słupki omijam i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka, 3 omijam, robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka, 3 słupki omijam i robię półsłupek. Tak będzie wyglądało to okrążenie. Zamknęłam okrążenie, przechodzę teraz oczkami ścisłymi na ten łuk i będę robiła jeszcze 2 okrążenia, tak jak poprzednio. 5 oczek łańcuszka pod ten łuk i półsłupek. 5 oczek łańcuszka pod następny łuk, półsłupek. 5 oczek łańcuszka pod następny i półsłupek i tak jeszcze zrobię 2 okrążenia. Skończyłam już wszystkie okrążenia i tak się teraz mój aniołek prezentuje.
Niteczkę już odcięłam, ponieważ teraz będę zmieniać kolor. Wybrałam sobie taki niebieski ze srebrną błyszczącą nitką. Wydaje mi się, że będzie fajnie się prezentował. I od razu tutaj będę sobie też wrabiała te nitki. Będę pracowała na tych łukach. Przechodzę na pierwszy łuk. Robię oczko ścisłe i będę robiła po 5 słupków. 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Teraz przechodzę na następny łuk i robię półsłupek. Nabieram nitkę na szydełko, przechodzę na następny łuk i robię 5 słupków. Na następnym łuku robię półsłupek. Na kolejnym 5 słupków. 2. 5. Na kolejnym półsłupek. I tak będzie wyglądało całe okrążenie. Moje ozdobne okrążenie tak wygląda. Teraz jeszcze muszę zamknąć. Wbijam się jeszcze pod ten łuk. Robię półsłupek i wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. Robię oczko ścisłe. Nitkę odcinam. Później ją sobie wrobię. I tak będzie wyglądał mój aniołek. Teraz jeszcze muszę ozdobić skrzydełka aniołka. Tutaj sobie może zawiążę. Jest to taka bardzo śliska ta niteczka, dlatego troszkę trudniej się nią robi. Tutaj na tej łańcuszku robię 3 półsłupki. Następnie przechodzę między te słupki podwójnie nawijane i robię 8 słupków. Siedem i 8. Następnie między tymi motywami robię półsłupek. I znów przechodzę do środka tego motywu, gdzie były słupki podwójnie nawijane i robię 8 słupków. Pięć, 6, 7 i 8 i półsłupek. I tak będą ozdobione te skrzydełka. Proszę sobie zrobić ten do końca i drugi.
Skrzydełka ozdobiłam i tak to teraz wygląda. Jeszcze muszę powrabiać te niteczki. Jeszcze muszę zrobić aureolkę i będę mojego aniołka krochmaliła i suszyła. Aureolę rozpoczynam od zrobienia pętelki i 8 oczek łańcuszka. Zamykam to okrążenie, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku i muszę zrobić 18 słupków, które będą oddzielone oczkiem łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze na tą poprzeczkę. Drugi oczko łańcuszka. Trzeci oczko łańcuszka. Czwarty oczko łańcuszka. Piąty oczko łańcuszka i tak muszę ich zrobić 16. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Następnie oczkiem ścisłym przechodzę pod to oczko łańcuszka, które oddzielało każdy słupek i robię 5 oczek łańcuszka. Przechodzę pod tą poprzeczkę następną i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka pod poprzeczkę i półsłupek. 5 oczek łańcuszka i znów półsłupek. 5 i półsłupek. I tak będzie wyglądało to drugie okrążenie. Okrążenie skończyłam, tę niteczkę odcięłam. Teraz sobie zaczepiłam już tą ozdobną niteczkę i będę robiła te ozdobne łuki z 3 oczek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka i półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek. 3 i półsłupek. 3 i półsłupek. I tak będzie wyglądało całe okrążenie. Mój aniołek teraz tak wygląda. Nitki już są powrabiane. Aureola gotowa. Teraz będę krochmaliła i suszyła. Jeszcze powiem, jaka wielkość. To jest około 14 cm. Na początku myślałam, że zrobię mniejszego aniołka, ale wyszedł taki większy. Mój aniołek już jest wykrochmalony, wysuszony. Teraz jeszcze mu przykleję klejem na gorąco aureolkę. I zrobiłam jeszcze z tej ozdobnej niteczki taki paseczek. I tak będzie się prezentował. Jego wysokość to 15 cm, czyli znów ten aniołek bardziej nadaje się do postawienia niż na choinkę. W kolejnym moim filmiku postaram się zrobić mniejszego już aniołka, takiego na choinkę. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję, komentarze i lajki, za które bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia.